Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, nie ma to jak motywacja po 2 dniach, jak są wyładowane magazyny, puste bufory z rana. Taka pogoda. 7 godzina, zobaczcie, coś pięknego normalnie, także nieważne co, ja wstaję, idę patrzeć, czy mam zacienienia, jak się zaczyna dzień, także no mnie to cieszy po prostu. I gościu, coś mi tutaj nogę zjada. Co mnie tu nogę zjada, co? Ty też się cieszysz, że słonko wstało, prawda? Tak, zaraz damy jeść. Zaraz bólniku, nie zjedz mi buta do końca. Zbuju mały ty mój. Pierwszy temat, sam sobie zacienienie zrobiłem. Myślałem, że tylko na ten panel. Mam jeszcze MPPT Victrona, ale zobaczcie, jak się cień już niesie u wszystkich praktycznie. A tego nie zlikwiduję, bo to jest święte. Moja żona nie da tego ruszyć. Także zaraz wracam z kamerą termowizyjną. Zobaczymy, jak tutaj nam temperaturki. I ogólnie mój cień co robi. O, kot się wygrzewa też. Robią zwierzaczki ciepło, nie? Kościół, cześć. Cześć, zaraz będzie jedzonko. I słuchajcie, co się dzieje przez te badyle. 700 W idzie z 2,4 kW. Ale żeby jakieś porównanie było, mniej więcej, to zobaczmy do instalacji. 700 mamy, 1400, a tam jakieś 30% idzie mniej więcej. Z 385 kW leci nam 2,6, także widać, że to zacienienie robi robotę. I tutaj magazyn energii nam się bardzo ładnie zaczyna ładować, zobaczcie. Tutaj mamy na dole 55%, to w aplikacji fajnie widać. Dzisiaj będzie bateria ładowana do pełna. Zostały przestawione woltaże. Tutaj sobie tego pilnuję. Słuchajcie, został nominał przestawiony na 326 V i teraz mamy maksymalnie nie 363, tylko mamy maksymalnie 367, to jest taki max. I będzie ładowana chmurek. Oj, uważaj! Ty to jesteś świrek normalnie. I będzie ładowana dzisiaj do pełna. Zwiększam pojemność. Na razie pracowałem na jakichś 4 kWh, a dzisiaj ładujemy na prawie pod 4,2 V. Pamiętajcie, to są graniczne jak to się nazywa, bo zapomniałem, wartości jednego ogniwa. Albo 4,2 V, albo 3,3, to jest taka granica. Jeśli ją zobaczę taką graniczną, podłączę baterię. Normalnie pracujemy na takiej bezpiecznej 4,1 V, 3,5 V na ogniwo. To jest takie właśnie przeładowanie, może się pojawić na jednym. I tutaj to się cały czas obserwuje. Tu chodzi o to, żeby właśnie rozjazd nie był większy jak 200 mV, bardziej przy rozładowaniu niż przy naładowaniu. Także obserwacja idzie, na razie się bateria ładnie ładuje. Powinna się dzisiaj bez problemu naładować. Ładowanie też jest ograniczone do 15 A, żeby więcej nie szło, bo magia małej baterii, tak to Hubert mówi. Jak będziemy ładować w nią większym amperażem, one i tak tego prądu nie przejmie, on się po prostu zmarnuje. I drugi magazyn dzisiaj też się ładuje, on się raczej do pełna chyba nie naładuje, ale zobaczymy. Na razie ma 25,1. No mówię, wykończone magazyny do oporu. Także obserwacja, słuchajcie, będzie. Już mamy, słuchajcie, pierwsze informacje. Ja sobie zaraz laptopa odpalę, będzie to lepiej widać. Ale to jest najważniejsze. Tutaj nam idzie wykres, ale to jest, słuchajcie, ważne. To jest taki właśnie dzienny, tak jak mówiłem, zestawienie, czyli instalacja fotowoltaiczna, gdzie co poszło, i później zużycie w domu, gdzie co poszło. No jak widzicie, od północy do teraz najwięcej to klimatyzacje wciągły 33 kWh. Także zrobimy całą dobę tak naprawdę, jak się teraz naładował magazyn, i kolejna doba, czy właśnie tej nocki wystarczy. Także na spokojnie będzie obserwacja. Biorę flira i idziemy zobaczyć na te zacienienia, bo tutaj coraz lepiej się zaczyna dziać. No, te druty się, słońce idzie, przemieszcza się i te druty się tam inaczej ustawiają. Diody zaczynają działać, 900 W leci. I lecimy z pomiarem. Słuchajcie, tutaj ja sobie robię zacienienie, trochę mnie widać, także to on jeszcze nie reaguje. A tutaj mamy drugi panel. Zacienienie jest tak przez druta, ale tutaj na dole
wyłapuje 2 ogniwa. Widać, że jest wyższa temperatura ogniw. Trzeci panel, taka pręga, nie widać tego cienia, idzie przez środek panela. Także tutaj mamy przy końcówce takiej, widzicie, 1. Tutaj reaguje. Tutaj też 2 ogniwa, 3 ogniwa reagują. I w 4. panelu też jest zacieniony, ale on jest taki całościowo jeszcze delikatnie. Przez co? Muszę tak stanąć do tego słońca. A nie, przez nic jest. Tak to dziwnie wygląda, powiem wam. I tutaj no nie widać ogniw. Po prostu. No tutaj idzie taki mocniejszy cień jest. Idzie po całości ta konstrukcja po prostu po tych 3 panelach. Murek, zostaw kota! No zagad normalnie. Tak to wygląda w termowizji po prostu. Kot się wygrzewa tym kryzie. O, tak to słuchajcie wygląda, jak widzicie. Tutaj cień, tu po całości, nawet podwójnie. A, tu jeszcze cień robi ten koleżka, to zaraz się go zlikwiduje. I tam 3. cień, także już będzie mniej tego cienia troszeczkę. I jeszcze poprawka, bo z instalacji. Oj, słonko. Murek, zostaw kota. Tam jest wspólne, 2 trackery, nie jeden, bo ja sobie dalej trzymam w głowie, że tam jest wpięte 385 kW, ale podejdźmy tam. I 385 w pełnym słoneczku, elegancko. Instalacje poblokowane, bo wijało wczoraj okropnie, także. Ale teraz tego słońca już tak ten ruch już jest u mnie taki niski, stąd praktycznie gdzieś do tamtąd, także no nawet ten kierunek wystarczy raz dziennie je przestawię i jest wystarczająco. A tutaj po cieniu, który pada, zobaczcie tutaj na belki, już widać jak jest słońce nisko, tutaj to będzie widać lepiej. Widać ten kąt, tutaj instalacja pod kątem 40 stopni, tutaj widzicie gdzie jeszcze do tego kąta, tego cienia brakuje, takiego prostego do paneli, tak idzie pod kątem wszystko. Po buziaku, to jest łobuz. A tamta, zobaczcie, wszystkie dolne panele są zacienione. To jest, nie ma opcji, żeby to wyciąć. Troszkę poskrócam jeszcze delikatnie, bo to jest ochrona. Tamta jest zacieniona cała spodem, tylko 2 górne rzędy, także zobaczmy, bo wiem ile każda osobna, nie mam wykresu, ale wiem ile każda osobno produkuje, także przejdźmy się na falownik i zobaczmy. Ogólnie idzie ładnie, 3,70 z 2 instalacji, ale tutaj widzimy 3,85 daje 1,95, a 5 kW daje 1,79. No niestety przez to zacienienie robotę robi. Bateria już 59% idzie ładnie w baterię, nam prawie 10 A nam leci 3 kW. Zużycie na razie tylko praktycznie mam z tego EPS-u, czyli to co nam wychodzi z falownika ze strony bateryjnej. O, ja mam 2 strony podłączone. Przed falownikiem, tak jak mówię, pobieram i za falownikiem grid falownika i po falowniku już z lauda. Te obciążenia, które działają nawet jak braknie prądu. Wtedy lecimy w trybie off-gridowym. No i tutaj to już Hubert mówi, że tutaj głupoty pokazuje. Także leci to sobie, słuchajcie, bardzo ładnie. Odsunąłem przy okazji huśtawkę. Zobaczcie, już jest 1200 zamiast 1000 W. Także ten cień aż takiej szkody dużej nie robi. Jest 50%, ale jednak robi, jakby nie było. Cień to cień i zawsze psuje. Ten PPT dzisiaj nie będzie nic, znaczy będzie produkował później, bo panele są tutaj w pionie. Już jest strona, także będziemy sobie to na stronie obserwować. Bardzo ładnie tutaj sobie to leci. Odświeżanie mamy co 5 minut mniej więcej tutaj jest. Jadę po myszkę, bo tutaj touchpadem trzymając smartfona, nagrywając, nie mam opcji przesuwać tej strony, także jadę po myszkę i będziemy myszkować i obserwować, jak to fajnie sobie lata. Oj, z tej całej radości ze słoneczka zapomniałem o kolektorach, także zobaczymy jak temperaturki zaczynają się na zbiornikach, jak to też sobie hula, bo no, mamy 6 listopada, także szału z tym słońcem nie ma, słońce bardzo niskie. Tutaj instalacja 55 stopni, także no, troszeczkę bardziej pod ten okres. Dla kolektorów za bardzo rurowych to nie ma.
różnicy ten kąt, bo to na rurę i tak pada. Także zobaczmy, jak to tam się generuje. I instalacja, słuchajcie, tyle co wystartowała. Także mamy tak. Ze zbiornika nam do kolektoru wychodzi 20 stopni. Pierwszy kolektor to podnosi do 36, drugi do 43 i trzeci do 48 stopni. W zbiorniku mamy 21,1. Także widzicie, zbiornik wychłodzony i ładujemy energię i elektryczną, i cieplną. I jeszcze dla przypomnienia, jak ten układ wygląda. Słuchajcie, 3 kolektory heatpipe, zbiornik 300-litrowy, który tutaj właśnie widzieliście, monitoring jego temperatury. Jeśli ten się zagrzeje do około 60, na wylocie mam 50 stopni, zapina mi się drugi zbiornik buforowy, co nie będzie miało na pewno miejsca o tej porze roku, bo instalacje są w kierunku południowo-wschodnim. I druga instalacja też dla tych, co nie wiedzą, przy okazji już taki rzut. Tak wygląda hybrydowy magazyn energii, wysoko i nisko napięciowy. Także lecimy z koksem dalej. No i minęła 9. Słuchajcie, zadyszany jestem, bo ciąłem. Słońce było naprzeciwko Solar Trackera. Cień się kładł po dolnych panelach, ale w tym momencie mogłem sobie po 2 latach przystrzec po prostu to, co wyrosło, bo widziałem, gdzie mi cieni i co obcinać, bo normalnie to by nie wiedział, co obcinać, a tak sobie cyk cyk patrzę, a cień jest, to zlikwiduję to. I tak, i będzie teraz fajne porównanie, bo mamy 3 instalacje ustawione w jednym kierunku. Tu jest 3-letnia instalacja, tu jest 7-letnia instalacja. Słuchajcie, obie oczywiście kąt 40 stopni. Zadyszany jestem, ale mówię, cień wam prawdę powie. Widzicie, pod jakim kątem słońce pada, ile jest niżej od paneli. Także tutaj mamy 40, tam mamy 40, a tam mamy 55 stopni. I zobaczmy, jaka jest różnica w uzyskach, bo to jest praktycznie nowa instalacja. A może jeszcze tutaj cień zobaczę. Jest, mam też, prawda? Zobaczcie, tu jest kąt 55 stopni i tutaj jest ładnie. Jest, no, pasuje 70 stopni, tak jak na tą porę roku i w tym kierunku. Nie udało się, także idziemy zobaczyć, jak to hula. Zaczynamy od najmłodszej. Mamy teraz 24 kW, 2100 W, można tak na okrągło zaliczyć, ampery ładnie sobie lecą. Tutaj też już jest ładowanie. Do tej pory miałem ładowanie do 4,0,7, a tutaj mamy już 4,1 na jednym, 4,11 na drugim, także już wyszedłem poza granicę. I to będzie mniej więcej końcówka ładowania, z tego co ja widzę. Mam to obserwować, przy 4,2 ma się wyłączyć od biedy, jakbym przeładował. Widzicie, tutaj nam ładnie leci, ale interesuje nas 3,85, czyli najstarsza instalacja daje 2,81 kW, a 5 kW daje 3,83 kW. Magazyn no już jest na 99%. To się wszystko będzie teraz układać, bo jest pierwsze takie syte ładowanie. Tutaj sobie można też podglądać od razu. Poszło, no 8 kWh już poszło w magazyn energii na jego naładowanie. 0,10 kWh gdzieś jakiś był pobór mocniejszy podebrało. Także już wyliczam procenty, ile która daje, i lecimy dalej z tematem. Na szybko policzyłem, tak jak widzicie, instalacja za 4 kW daje 88% mocy, 3,85 najstarsza daje 73 i 5 kW, tu są bifacjale i tu są bifacjale, daje 76%. O, te bifacjale praktycznie już nie działają, ale zawsze coś tego światła jest, także taki ciekawy eksperyment, bo za chwilę trackery pójdą w ruch. W ruch pójdą trackery, także pójdą sobie w swoją stronę. A tutaj też temat się pojawia, tylko muszę odświeżyć, słuchajcie. O, także bateria jest cały czas na 99%.
Coś w domu 3 kW mi pobiera. Idę zobaczyć, co to taką moc pobiera ogromną. Jestem ciekaw. Ja małżonka tutaj na dole, na górze może włączyła te dwa urządzenia. I wiem, że to jest pobierane z backupu, nie z backupu, tylko z gridu falownika, także z większych obciążeń. Coś sobie pobiera, no po to jest, żeby używać. I magazyn się, góra się układa cały czas, pompujemy w niego 15 A, zostawione 15 na falowniku, czyli jak voltaż nam podnosi się w górę, to tam wychodzi troszeczkę więcej tych amperów. Ale jestem ciekaw, ile się uda w niego po prostu wsadzić. Na razie udało się w niego wsadzić 8 kWh, a jeszcze przy pełnym naładowaniu, bo między ogniwami nie ma rozjazdu dużego. Sprawdzę go termowizją jeszcze, czy się coś za bardzo nie grzeje. Niech Was nie zmyli ten kolor, bo ściana jest zimna i tutaj wtedy uwydatnia, także widzicie 21-22 mamy temperaturę ogniw i to by się zgadzało, że też temperatura ogniw pilnuje, nawet TWS-a będzie widać. O, widzicie, ładnie. Magazyn się właśnie naładował do pełna. Maksymalnie 25, minimalnie 21. Jednego ogniwa, to jest właśnie najcieplejszego, najzimniejszego. Tutaj ładnie mamy 4,1 V, tak jak mówiłem. Nam się magazyn zatrzymał już po ładowaniu, czyli jest elegancko, stabilnie. I bateria. Tu jest tylko ciepła, gdzie ma być ciepło, bo tam są styczniki z tyłu. I styczniki się grzeją. Lecimy w dół, słuchajcie. Zimniutka, elegancko. Niskonapięciowy też walczy. No, widać, walczy. I to dalej, kolorystyka, żeby nikogo nie zmyliła, bo to jest temperatura przewodu, to jest 20-21 stopni. Leci 70 A, przewody 35. Nie ma problemu żadnego z temperaturami tutaj. Jak widzicie, już wysokonapięciowy nabity, 0 mamy. Także odpaliłem obciążenie inne. Ładuję auto elektryczne. Brało prawie 3 kW. Jest bateria prawie pełna, także grzeję sobie baterię, bo zaraz będę jechał. Coś tam sobie jeszcze troszeczkę pobiera. Niskonapięciowy. Teraz chmurki wyszły, ale fajnie skacze pod 2,4 kW pod nominą, praktycznie skacze jak słoneczko wychodzi. I też bardzo fajnie to wygląda. Mamy już 27 V w układzie. Też ruszył panel, te dwa panele, co mam tutaj na ścianie, zaraz 2,6 A leci. Też sobie można podglądać. Można czy nie można? Chyba można. Mam podgląd do niskonapięciowego, to powiem Wam, ten podgląd bieżąco w miarę pokazuje. Wykres mamy tutaj z produkcji, widzicie, ale liczy głupoty takie, że głowy mało. Także tutaj nic nie wymyślę więcej z niego. Ja się na nim nie opieram, tylko na tym, co po prostu, co pobiorę z tego magazynu tak naprawdę, co mi się udało odzyskać, czyli wszystkie te kilowatogodziny, które odzyskam z off-gridu. Także tutaj sobie wszystko fajnie leci. Magazyn poszedł do pełna, tak jak mówiłem, naładował się, już nawet ogniwa odpuściły. Mamy 4,05 V, 4,03 rozjazdu praktycznie nie ma, także bardzo fajnie to wygląda, ale zobaczcie, teraz pracę. Słońce zaszło, ja dalej mam obciążenie, około 5 kW i zaczynam brać z magazynu, a nie podbieram z sieci. Zobaczcie, jak to teraz fajnie działa. O, tutaj widzicie, z sieci leci 20 W, bo tak jest ustawione. Z paneli mamy 2, no teraz słońce wychodzi, no ale już była właśnie praca magazynu, żeby nie podbierać sieci, tylko żeby magazyn wystartował. No i się coś dzieje cały czas. Tutaj podgląd na instalację, co się dzieje. Wszystko tam później mówię, na bieżąco to jest na bieżąco, ale tutaj nawet w procentach nikt nie ruszyło, bo trochę poszło w jedną, trochę poszło w drugą. I nawet tego, słuchajcie, nie odczuł. A jak widzicie, leci dalej. Połowę z paneli, połowę z magazynu na moje 5 kW poboru w tym momencie. Chodzi chyba pralka, jeszcze chyba farelka tam dobija, auto elektryczne 1,7 kW. Także no zbiera się tych kilowatów do odbioru. A jeszcze zobaczmy, jak tam, bo to już prawie 10. Układ solarny. Jak energię walimy, to we wszystko. 28,3 wychodzi nam ze zbiornika w kolektor. Pierwszy podnosi do 51, drugi do 63, trzeci to podnosi do 73 stopnie i w zbiorniku mamy już 38,6, także bardzo fajnie sobie tu
pracuje. Jeden słoneczny dzień i wszystko już dzień. No. Południe jeszcze nie ma, już wszystko prawie naładowane elegancko. No i było tak pięknie i się zbyło. Co najlepsze, się wydaje, że tam zaraz przyjdzie słońce, to jest tak, że tam się pojawia ta chmura, ona idzie i później tak sobie znika, nie? Tutaj albo jest jakiś taki przefront, nie wiem, zimnego powietrza albo czegoś. Często się tak zdarza, że gdzieś tam się jest ładnie, później to jest chmura, później dalej jest ładnie, tak by tu jakiś pas zimnego powietrza szedł. I często się, mówię, to zdarza. Takery już dalej no, śledzą słońce, którego nie ma. Tutaj się za bardzo nic nie dzieje, ale tutaj się ładuje, bo musi się ładować. Idziemy do magazynu, co tam się dzieje. Teraz w drugą stronę wszystko zaczyna działać tak naprawdę. I tutaj już mamy, aktualizujemy, bo muszę zaktualizować. I tak, niskonapięciowy jeszcze na 200 W leci, ale już 700 poboru, bo pompa ciepłej wody użytkowej musi dogrzeć wodę. Układ solarny nie ogarnął do godziny, no teraz 12. Muszę to przestawić na, no nie, na starym, na letnim czasie to mam, także zostawię, niech sobie będzie na letnim czasie, bo słońce ma daleko gdzieś, jaki macie czas ustawiony. Tutaj nam ładnie leci, sobie już z baterii, pomalutku podbiera. I tutaj widać już też właśnie, że z baterii sobie 700 W pobiera. No to jest odnawianie co 5 minut tak naprawdę, także cudu nie ma. I tutaj widzimy, słuchajcie, ja tak muszę trochę tu patrzeć, trochę tu. Widzicie, o, była i się produkcja zbyła. Zużycie cały czas jakieś leci. Z sieci praktycznie nie korzystam. Baterii podciągam po trochę. I tutaj bilans już na razie. Bilans idzie coraz bardziej na moje, bo z sieci już tylko w bilansie jest 30, no bo jeszcze raz 36% już tylko jest z sieci. Najwięcej na razie jest z PV-ki, reszta z baterii, ale z baterii to na razie będzie, no będzie zaraz więcej tego, słuchajcie, nam podciągało. No i tak jak mówiłem, o, zdech pies, zabrakło. To musi być, teraz już nastawiłem wyżej, tak około 43 stopni musi być. No i tutaj się nic nie dzieje, bo nie ma słońca, także wszystko nam stanęło po prostu. No i tyle, coś się dzieje na bieżąco. Słuchajcie, na bieżąco jak widzicie 500 W leci, reszta z baterii. Także bilans jest na razie bardzo ładny. Baterii jeszcze jest trochę, kilowatogodzin. Wróć tutaj, mamy. Zobaczcie, 9,66 już było wsadzone, bo to jest cały czas na bieżąco. 2 wyciągnięte, także jeszcze mamy 7 zapasów baterii. A przypominam, że ja jeszcze będę większej baterię poprzez no, zmniejszanie po prostu procentów, tych procentów nie tutaj, słuchajcie, wróć już, gdzie mamy ustawienia baterii. To będzie długi film, przepraszam, ale czasem tak musi być. System information jest, battery info, 50% jest EPS i 50% jest rozładowania, także pomalutku będzie dawane dalej na 55, czyli rozładowanie do 45 i w dół, aż rozjazd będzie tam na EWS-ie już tutaj na EWS-ku, jak będzie już rozjazd przy rozładowaniu już te 200 mV, 150 już no nie da się więcej ogarnąć, to znaczy, że to jest dół tej baterii. Wtedy odbijamy 5% do góry i zostawiamy kolejne 10 na EPS-a, czyli na, no taki, mówię, że jak braknie prądu, jest z reszty korzystam. Na razie jak widać około 8 kWh użytkowego. Niestety smutna prawda zawitała, 16 po słońcu, no niestety listopad. Co ty tu robisz, kolego, co ty masz? Świruję trochę, prawda? Także zobaczmy, jak tam magazyn energii. Elektryk nabity, tyle co przyjechałem, ale jeszcze energii mi na dzisiaj wystarczy. Zobaczmy, czy zostanie na nockę, czy nie. Niskonapięciowy
Już jak widać, małe na razie pobory, ale fotowoltaika już umarła. 26,2 jest w baterii, czyli jakieś 7 kWh ma użytkowe, także no to słońce, powiem wam, dzisiaj nawet fajnie, nisko napięciówkę nabiło, a wysoko napięciowy nam tutaj leci. Jakiś kilowat jest poboru, 900 W leci sobie z baterii teraz. I zobaczmy tutaj, jak nam wygląda bilansik. O, najważniejszy jest, słuchajcie, bilans. Dla mnie jest cały czas najważniejszy bilans. I jak na razie do 16 z fotowoltaiki, z tych 20 kWh, które wyprodukowałem, tylko poszło 1,58 kWh do sieci. To zagospodarowałem. I tutaj mamy drugą część. No to praktycznie, no to co mówię, to co z nocy zostało. Czyli spada cały czas. Mamy już 31% pobrane z sieci, a 69% to jest mój udział własny, także autokonsumpcja na daną chwilę jest no prawie 70% i będzie rosła, bo jeszcze tej baterii troszeczkę jest, jak widzicie 3,22 zużyte, a naładowane jest na 10,54, czyli około 7 kWh, ale to się okaże, bo to jest pierwsze takie większe ładowanie, może się okazać, że tylko jakieś 5. Także kilka cykli czasem trzeba zrobić, żeby ona się ułożyła. No to lecimy dalej. I widzicie, mi się nawet czasem po prostu pomiesza. Mówię o autokonsumpcji, pokazuję na zużyciach. Autokonsumpcja pełna to trzeba liczyć właśnie z fotowoltaiki, czyli u mnie autokonsumpcja jest na poziomie dokładnie ile? 92%, bo tylko 7,9% oddałem do sieci, a resztę skonsumowałem na bieżąco albo władowałem w baterię. A ile odzyskam, to się tak naprawdę okaże całościowo, ale ogólnie to się właśnie liczy dla mnie, ile nie pobrałem z sieci, a nie ile oddałem do sieci, także tu jest to ważniejsze, tylko właśnie w ramach tej autokonsumpcji, także troszkę to takie ni w tą, ni w tamto. No i słuchajcie, no brakło baterii. Z tego co widzę tutaj, patrzę sobie, bo myszka mi uciekła, na wykresik, to baterii brakło około północy, tak 15 minut przed północą. Widać po tym, że jeszcze zaliczyło tą baterię tam 0,14 kWh już na dzisiejszą dobę. Także cofnijmy się na wczorajszą. O, to mnie interesuje. I tutaj cały nasz bilans mamy. Także 20 kWh było produkcji, z tego tylko 7,99, czyli 1,6 kWh tylko poszło do sieci, reszta została wykorzystana na bieżąco. No i w domu zużyłem wczoraj, zobaczcie, 22,16. Z tego elektryka tam troszeczkę tylko ładowałem. Chodzą klimy, inne rzeczy. U mnie prąd idzie teraz, no najwięcej idzie chyba na ogrzewanie klimatyzacjami, ale też niedużo, zaraz to sprawdzimy tutaj na bieżąco. I cały, że tak powiem, bilans mi psuje tylko 27-28%, także tak jest bardzo ładnie. Z fotowoltaiki pobrane 35%, z baterii pobrane 36%, ale zobaczcie jaka jest różnica. Przepraszam, o to z rana to człowiek jeszcze kawki nie łyknął, herbatki i gardło ma suche. W baterię poszło 10,45, a z baterii odzyskałem 8,16. To jest pierwsze ładowanie do pełnej, rozładowanie. Falownik też się musi troszeczkę chyba pod to ustawić. Bateria też właśnie miała pierwsze takie prądy, także też tutaj się ta chemia inaczej układa. I muszę zrobić ze 2-3 cykle i obserwować. Jeśli ta różnica zacznie spadać pomiędzy jedną a drugą, to wtedy zaczynam zaczynam dalej procentowo na falowniku obniżać w dół, żeby jeszcze bardziej rozładowywać baterię i obserwuję to tam na EWS-ie, ten rozjazd, bo w dół jest ważne właśnie, kiedy już nie da się tego rozjazdu uniknąć. A także jeszcze przy okazji zobaczmy, co tam wczoraj u mnie zjadło prąd na monitorach energii, które mi dopowiedzą, a resztę wciągnął dom tak naprawdę. No, zanim przejdę jeszcze do zameli supli, to niskonapięciowy ogarnął temat. 25,6 zostało, także jeszcze fajnie zostało. 25,5, czyli jakieś około 1,5-2 kWh w magazynie zostało.
Tylko pod tym magazyn jest podpięte tam, mówię, tutaj zamrażarka i całe oświetlenie domu i jeszcze tam wypadkowe właśnie takich rzeczy, także tutaj nie ma dużych obciążeń, ale jest stałe obciążenie na przykład przez zasilacz buforowy, który właśnie pilnuje tutaj baterii i pilnuje akumulatora baterii. To jest stały ciąg i dużo różnych rzeczy, które po prostu na stałe wciągają. Falownik też swoje 35 W na okrągło ciągnie, także cały czas jest podciąganie z tych baterii, ale udało się, z tego nie brakło, nie musiał podpierać, także działa sobie. Słuchajcie dalej, a przejdźmy sobie tutaj, zobaczmy co wczoraj zjadło nam prądzik i mamy tak, dni, o jest fajnie, dni się wrzuciło, auto elektryczne, tak jak mówiłem, niedużo, wczoraj tylko 3,61 kWh zjadło, później off-grid z siebie, no to akurat, to jest, o właśnie, to ile wczoraj z właśnie tej niskonapięciowego wyciągłem, 3,74 kWh wyszło tylko z niskonapięciowego wczoraj, dzisiaj 0,51, tak no mówię, tutaj są nieduże tematy wyjściowe, ale tutaj wewnętrzne są też takie w miarę wciągające, że tak powiem, prądy. Z sieci pobrałem, nic nie pobrałem z sieci właśnie do niskonapięciowego wczoraj, a nie, to jest wczoraj z nocy właśnie, co mi z nocy zbrakło, bo przez dzień się naładował, także tutaj spokój święty, elegancko. No i te najbardziej żarłoczne żarłoki, czyli tutaj mamy klimatyzator 2,6 kW u dziadka, leci 253 W i u mnie 3,5 na górze, kW też leci 270 W i one sobie tak ciągną około 270-300 W, jak trzeba to i 800. Także no, wszystko zależy od temperatur i wczoraj 3,5 kW wciągnęła 4,58 kWh, a 2,6 kW wczoraj wciągnęła 3,29. Razem wszystkie trzy, bo tu jeszcze dochodzi pompa ciepła, tylko ona tylko na podtrzymaniu, ten taki fioletowy paseczek. 8 kWh poszło wczoraj z 3 pomp ciepła, tylko a dzisiaj już jeszcze dobiły prawie 3 kWh od północy, także to jest to zużycie, o tak, o widać właśnie, 2,69 kWh, słuchajcie, dzisiaj poszło. I tutaj mamy, ja jeszcze go odświeżę, żeby było na bieżąco wszystko, i tutaj dzisiejszy dzień mamy zużycia, właśnie zobaczmy sobie zużycia, o widzicie, tutaj tak idą, no to wszystko sumarycznie idzie, bo gdzie jest pobór, tam jest sieć, bo cały czas ciągniemy z sieci. Dzisiaj mamy, zobaczcie, dzisiaj mamy 3,72 zużycie, tak praktycznie, tam było 2,69, 3,72 plus jeszcze jakiś tam zamrażarka, coś takiego, także tyle wciągło przez noc energii. Także ja sobie dzisiaj będzie znowu ładowanko, bo ma być pogona, także ładuję baterię do pełna i dzisiaj już będzie przeze mnie rozładowywana w sposób kontrolowany, przez to, że lecę elektrykiem tam i z powrotem i prawie baterię całą no, wyczerpię i będzie rozładowywanie właśnie tej baterii, jak już się słońce skończy, bo muszę sobie właśnie ten dół poobserwować, jak się zachowuje. Jak się fajnie dół zachowuje, to obniżę dalej. Ja z tego zrobię osobny materiał, bo teraz już wyszło pewnie 1 500 000 godzin. Ale no mówię, to są takie moje przemyślenia i kto chce poogląda, kto nie chce to nie poogląda i tyle, nie? Wiedza taka przydatna. No, mi się wydaje, że każdemu kiedyś może się przydać. A dla mnie to zabawa, cały czas zabawa, także żeby nie było, że tutaj mieszkam w tym, ja to lubię. Lubię przyjść, zobaczyć, pooglądać, a przy tym odpoczywam, słuchajcie, to jest dla mnie relaks. Tam jest ciekawość, że o, to działa, tam to nie działa, jak to przestawić. Głowa inaczej chodzi po prostu, a tak by się człowiek plątał z kąta w kąt i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, także no, jeden lubi leżeć i nic nie robić, a drugi posiedzi 5 minut, już musi coś zrobić, bo tak nie umie. Także ja z tych drugich. Trzymajcie się ciepło, cześć i ja lecę dalej z tematem.